Cześć i czołem, kluski z rosołem. Nazywam się Paulina Lipiec i w tym wideo nauczę Was kilku czasowników modalnych. Zaczynamy od bardzo trudnego czasownika chcieć. Ten czasownik zwykle powoduje różne problemy z wymową, ale nie jest taki trudny. Odmieńmy go. Ja chcę. Ty chcesz. On, ona, ono chce. My chcemy. Wy chcecie. Oni, one chcą. Na przykład. Co chcesz na śniadanie? What do you want for breakfast? Albo chcemy pojechać w tym roku nad morze. We want to go to the sea this year. Pamiętaj, że kiedy odmieniamy czasowniki, to raczej nie używamy zaimków. To znaczy naturalnie nie mówimy ja chcę, ale po prostu chcę. Właśnie dlatego mamy sufiksy. No dobra. Drugi czasownik to musieć. Have to albo must. Albo też czasami need. Muszę. Musisz. Musi. Musimy. Musicie. Muszą. Ten czasownik może znaczyć need, na przykład muszę posprzątać mieszkanie. I need to tidy my apartment. Albo też normalne have to, muszę się więcej uczyć. I need to study more. Drugim czasownikiem, który może Wam się czasami mieszać z musieć, jest potrzebować. Potrzebować. To znaczy need. Potrzebuję, potrzebujesz, potrzebuję, potrzebujemy, potrzebujecie, potrzebują. Ten czasownik raczej jest używany z rzeczownikami. Powiemy potrzebuję kawy, I need coffee. Albo potrzebuję nowej książki, I need a new book. Lepiej nie mówić potrzebuję zrobić zakupy, I need to do shopping. Chociaż niektórzy Polacy teraz tak mówią. To nie jest dobre gramatycznie. Powinieneś powiedzieć muszę zrobić zakupy. I need to do shopping. Warto też wiedzieć, że czasownik potrzebować łączy się z dopełniaczem, to znaczy z genitive. Dlatego powiedziałam potrzebuję nowej książki. Nie potrzebuję nową książkę. Ok? No to teraz idziemy do trochę trudnego problemu. Jak powiedzieć po polsku to know? Tak naprawdę mamy 3 czasowniki. I to może być na przykład znać, znam, znasz, zna, znamy, znacie, znają. Znam Warszawę, I know Warsaw. Znam Maćka, I know Maciek. Znać łączy się z osobami, z miejscami, z obiektami, z rzeczami. Nie łączy się z drugim zdaniem. Z drugim zdaniem może łączyć się czasownik wiedzieć. Wiem, wiesz, wie, wiemy, wiecie, wiedzą. Na przykład wiem, jak masz na imię. I know your name. Wiem, gdzie mieszkasz. I know where you live. Wiem, kiedy wychodzisz z domu. I know when you leave the house. Te moje przykłady są trochę jak przykłady z jakiegoś stalkera, ale chcę, żebyś wiedział, że wiedzieć łączy się z jakimś następnym słowem pytającym albo ze spójnikiem że. Wiem, że, wiem kto, wiem gdzie, wiem kiedy, wiem jak,
wiem dlaczego, wiem po co. Okay? Następny czasownik, który też może znaczyć to know, to czasownik umieć. Ale umieć łączy się z jakąś umiejętnością, czyli jest skill. Umiem, umiesz, umie, umiemy, umiecie, umieją. Na przykład, umiem gotować. I know how to cook. Albo umiem jeździć na rowerze. I know how to ride a bike. Zamiast umieć, możesz też użyć czasownika potrafić. To są perfekcyjne synonimy. Na przykład, potrafię gotować. I know how to cook. Potrafię mówić po niemiecku. I know how to speak German. Czasownik potrafić odmieniamy tak. Potrafię, potrafisz, potrafi. Potrafimy, potraficie, potrafią. Następny czasownik to woleć, to prefer. Czasami możemy też użyć czasownika preferować, ale nie jest tak popularny. Odmieńmy woleć. Wolę, wolisz, woli, wolimy, wolicie, wolą. Żeby stworzyć zdanie z czasownikiem woleć, potrzebujemy też przyimka. Na przykład, wolę kawę niż herbatę. Albo wolę kawę od herbaty. Niż i od w tej sytuacji są synonimami, ale mają inne przypadki. Kiedy używam niż, następne słowo będzie w bierniku, a kiedy używam od, następne słowo będzie w dopełniaczu. Spróbujmy jeszcze raz. Wolę sok pomarańczowy niż sok jabłkowy. Wolę sok pomarańczowy od soku jabłkowego. Widzicie, o czym mówię, nie? Dla zasady odmieńmy jeszcze czasownik preferować. Preferuję, preferujesz, preferuję, preferujemy, preferujecie, preferują. Ale jak mówiłam, nie polecam, żebyście używali tego czasownika. Mamy dzisiaj jeszcze jeden czasownik modalny, który warto znać. Ten czasownik to powinien. Powinien to bardzo dziwne słowo po polsku, bo nie ma bezokolicznika. Mamy tylko formę powinien. Poza tym to słowo ma inne formy dla kobiet i dla mężczyzn. Mężczyźni. Powinienem, powinieneś, powinien. Powinniśmy, powinniście, powinni. Kobiety. Powinnam, powinnaś, powinna, powinnyśmy, powinnyście, powinni. Powinnam obciąć włosy. I should cut my hair. Albo nie powinieneś się z nią więcej spotykać. You shouldn't meet her anymore. Okej, a teraz czas na ćwiczenia. Ja wam powiem zdanie po angielsku, a wy spróbujecie przetłumaczyć je na polski. Dobrze? Zaczynamy. I know how to play piano. Umiem grać na pianinie. I know your sister. Znam twoją siostrę. I know when the concert starts. Wiem, kiedy zaczyna się koncert. I need a new laptop. Potrzebuję nowego laptopa. I need to study more. Muszę się więcej uczyć.
You shouldn't go there. Nie powinieneś tam iść. Albo nie powinnaś tam iść. I want a sandwich. Chcę kanapkę. Okej, to wszystkie słowa na dziś. Mam nadzieję, że się dużo nauczyliście. Pamiętajcie, że na mojej stronie są ćwiczenia na różne tematy. Też z czasownikami modalnymi. Do zobaczenia, trzymajcie się. Pa, pa.